Witam w pierwszym odcinku z serii o Astolfo. Dzisiaj przedstawię wam jego genezę, a także jakich wielkich czynów udało mu się dokonać. Niewielu wie, że Astolfo jest wzorowany na postaci wywodzącej się z Mother of France, czyli cyklu powieści o Karolu Wielkim i jego rycerzach. Pierwszą dużą rolę odegrał w XIV-wiecznym poemacie La Prise de Pampelune. Później stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci renesansowych romansów rycerskich, pojawiając się chociażby w Morgante, Rolando Innamorato i przede wszystkim w Rolando Furioso. W opowieściach tych Astolfo jest synem Ottona, króla Anglii, potomka Karola Młota oraz kuzynem Ronalda i Rinalda. Należy do 12 paladynów Karola Wielkiego, jednak w przeciwieństwie do pozostałych nie cechuje go siła, lecz to, że jest najprzystojniejszy, wiecznie optymistyczny i lekkomyślny. Często opisywany jest jako kobieciarz, który nierzadko pakuje się w kłopoty. Wydaje się być najsłabszym z całej 12, jednak nadrabia to sprytem, szczęściem i magicznymi artefaktami zdobytymi w trakcie swoich podróży. Jego przygody zaczynają się od tego, że zostaje zamieniony w krzew przez czarownicę Alcinę, która uwodziła rycerzy, a gdy się je znudzili, to zamieniała ich w zwierzęta, rośliny i kamienie. Akurat przelatywał tam na swoim hipogryfie kolejny z 12 paladynów, Ruggiero. Zatrzymali się, aby nakarmić hipogryfa i w tym momencie przemówił do nich krzew. Ruggiero postanowił uratować Astolfo, podczas gdy ten uważał to za zbyt ryzykowne. Ostatecznie obaj skończyli uwięzieni, a następnie uratowani przez czarodziejkę Melisę. W trakcie swoich podróży Astolfo zdobył sporo magicznych przedmiotów, które stały się wzorem dla jego Nobel Fantazmów Fate. W jego posiadaniu były złota włócznia, potrafiąca zrzucić przeciwnika przy najmniejszym zetknięciu, magiczna księga Logisili, która była w stanie złamać każdą iluzję i każde zaklęcie, a także róg, którego dźwięk był tak przerażający, że każdy przeciwnik ucieka w panice. Miał też konia Rabikano, który żywi się powietrzem, nie zostawia śladów i potrafi biec szybciej niż wystrzelona strzała. W ciągu swojego życia Astolfo miał wiele okazji, podczas których mógł popisać się swoim sprytem. Jedną z jego lepszych historii była walka z gigantem Caligorante. Potwór ten używał sieci Hephaestosa, aby złapać swoje ofiary, a następnie je zjadać. Astolfo postanowił go wystraszyć, dmuchając swój róg, co wystraszył potwora, który wpadł we własną sieć. Po swoim zwycięstwie Astolfo zmusił giganta do noszenia swojego bagażu i poradowali tak od miasta do miasta. Drugim przykładem użycia sprytu przez Astolfo jest walka z Orillo, złodziejem obdarzonym niesamowitą regeneracją, tak potężną, że nie dało się go zabić. Przed starciem Astolfo wyczytał w swojej księdze jedyną słabość złodzieja, którą było ścięcie włosów. W trakcie pojedynku Astolfo odciął mu głowę i odjechał na swoim koniu, a gdy ciało próbowało go dogonić, to ten na spokojnie ściął mu włosy, od razu go zabijając. Pewnego razu jego kuzyn Roland nieszczęśliwie się zakochał. Było z nim tak źle, że dosłownie stracił rozum. A w poszukiwaniu rozumu postanowił wyruszyć Astolfo, lecąc na swoim hipogryfie. W ten sposób dotarł do Etiopii, gdzie pomógł cesarzowi Senapo, który był ślepy i dręczony przez harpie, które zanieczyszczały mu jedzenie. Astolfo użył swojego rogu, aby wypędzić harpie z powrotem do piekła, co uwolniło cesarza od klątwy. Następnie Astolfo udał się na szczyt góry Raju Ziemskiego, gdzie spotkał świętego Jana Apostoła. Święty wyjaśnił mu, jak może odzyskać rozum Rolanda. Aby to osiągnąć, wsiadł do ognistego rydwanu Eliasza i poleciał na księżyc, do miejsca, do którego trafiają wszystkie zagubione rzeczy. To właśnie tam znalazł butelkę z rozumem, a następnie wrócił na ziemię i oddał ją Rolandowi. W całej historii Astolfo popełnił tyle samo błędów, co bohaterskich czynów. Zdarzało mu się przegrywać turnieje, wpadać w pułapki i gubić swoje artefakty, jednak nigdy nie traktował tych wpadek jako błędów, lecz jako część swojej przygody. To wszystko, a już w kolejnym odcinku możecie spodziewać się krótkiego streszczenia jego wyczynów Fate Apokryfa. A teraz dziękuję za obejrzenie i pamiętaj, że jeśli chcesz mnie wesprzeć, zostaw lajki i subskrypcję. Cześć!